zmiany klimatu, zanieczyszczenie i zakwaszanie wód, naturalne zagrożenia, szkodliwa działalność człowieka, który wycina lasy, karczuje łąki i osusza bagna. To wszystko sprawia, że niektóre gatunki zwierząt znikają z Ziemi niemal na naszych oczach. Według WWF, czyli Światowej Organizacji Ochrony Zwierząt Zagrożonych Wyginięciem, w ciągu ostatnich 50 lat populacja dzikich zwierząt zmniejszyła się o 68%. Czy zagrożone gatunki zwierząt mają szansę ocaleć? Prognozy naukowców są niepokojące. Ten dramat dotyka cały świat i na całym świecie powstaje wiele inicjatyw, aby chronić takie gatunki zwierząt. Lista gatunków zagrożonych wyginięciem jest publikowana w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych, lecz dziś przedstawię Wam zaledwie ułamek z ogromnej liczby gatunków zwierząt, których za kilka lat może już nie być na tym świecie. Zapraszam do oglądania. Nosorożec jawajski. Nosorożec jawajski jest najbardziej zagrożonym wyginięciem typem ze wszystkich przedstawicieli rodziny nosorożców. Jego populacja liczy od 58 do 68 osobników i wszystkie zamieszkują Park Narodowy na indonezyjskiej wyspie Jawa. Park Narodowy Ujang Kulon to jedyna nadzieja na uratowanie nosorożca jawajskiego. Na początku XX wieku nosorożce jawajskie występowały m.in. w północno-wschodnich Indiach, na wyspie Sumatra i w południowo-wschodniej Azji, lecz jak twierdzą naukowcy, jeśli utracimy populację z Parku Narodowego Ujang Kulon, nosorożec jawajski trafi na listę zwierząt, które już wyginęły. Tygrys sumatrzański. Tygrysy sumatrzańskie wyróżniają się grubymi czarnymi paskami na pomarańczowych płaszczach. Ostatnie tygrysy z wyspy sumatrzańskiej, szacowane dziś na mniej niż 400 osobników, trzymają się przetrwania w pozostałych płatach lasu na wyspie Sumatra. Przyspieszające wylesianie i szalejące kłusownictwo oznaczają, że to szlachetne stworzenie może wyginąć podobnie jak jego jawajskie i balijskie odpowiedniki. W Indonezji każdy, kto zostanie przyłapany na polowaniu na tygrysy, może zostać skazany na więzienie i wysokie grzywny. Większość tygrysów na Sumatrze jest zabijana celowo dla zysku. Według ankiety przeprowadzonej przez Traffic, czyli globalną sieć monitorowania handlu dziką fauną i florą, kłusownictwo na potrzeby handlu jest odpowiedzialne za prawie 80% szacowanych zgonów tygrysów sumatrzańskich, co przekłada się na zabicie co najmniej 40 zwierząt rocznie. Czarne nosorożce. Czarne nosorożce są najmniejszym z dwóch afrykańskich gatunków nosorożców, jak biały i czarny. Zamieszkują one półpustynną sawannę, lasy, jak i tereny podmokłe. Najbardziej zauważalną różnicą między białymi i czarnymi nosorożcami są ich haczykowate górne wargi. To odróżnia je od białego nosorożca, który ma kwadratową wargę. Czarne nosorożce dzięki swej szpiczastej wardze są w stanie żywić się liśćmi z krzaków i z drzew. Mają 2 rogi, a czasami trzeci mały tylny róg. Populacje nosorożca czarnego dramatycznie spadły, a to za sprawą europejskich myśliwych i osadników. W latach od 1960 do 1995 roku liczba czarnych nosorożców spadła o 98% do mniej niż 2,5 tysiąca osobników. Od tego czasu gatunek dokonał ogromnego powrotu z krawędzi wyginięcia. Dzięki wytrwałym wysiłkom na rzecz ochrony w całej Afryce, liczba nosorożców czarnych podwoiła się z historycznie niskiego poziomu, jaki był 20 lat temu, do około 5600 obecnie. Jednak czarny nosorożec jest nadal uważany za krytycznie zagrożony i pozostaje wiele pracy, aby podnieść liczby nawet do ułamka tego, co było kiedyś i zapewnić, że tak pozostanie. Przestępstwa przeciwko dzikiej przyrodzie, w tym przypadku kłusownictwo i handel rogami nosorożca na czarnym rynku, nadal nękają gatunek i zagrażają jego odbudowie. Płetwal błękitny.
Płetwal błękitny to największe zwierzę, które zamieszkuje obecnie naszą planetę. Jednak jeśli nie podejmiemy odpowiednich działań, wkrótce możemy go stracić. W tej chwili populacja tego gatunku liczy od 10 do 25 tysięcy osobników. Płetwal jest na szczycie łańcucha pokarmowego i odgrywa ogromnie ważną rolę w podtrzymaniu równowagi ekosystemu. Największym zagrożeniem dla płetwala, którego 200 ton wagi można porównać do 33 dorosłych słoni, to m.in. zmiany klimatyczne i dewastacja środowiska naturalnego. Przedstawicieli tego gatunku można spotkać w wodach Zatoki Kalifornijskiej, Indonezji, Malezji oraz Filipin. Żółw jastrzębi. Nazwa żółw jastrzębi, bądź też nazywany żółwiem szylkretowym, wzięła się ze względu na ich wąski, szpiczasty dziób. Mają również charakterystyczny wzór nakładających się łusek na skorupach, które tworzą ząbkowany wygląd na krawędziach. Te kolorowe i wzorzyste muszle sprawiają, że są bardzo cenne i powszechnie sprzedawane jako skorupa żółwia na czarnych rynkach. Żółwie jastrzębie występują w tropikalnych oceanach świata w rafach koralowych. Żywią się głównie gąbkami, używając wąskich, szpiczastych dziobów do wydobywania ich ze szczelin na rafie. Ale także jedzą ukwiały morskie i meduzy. Żółwie morskie są żywymi przedstawicielami grupy, które istniały na Ziemi i podróżowały po naszych morzach przez ostatnie 100 milionów lat. Są one podstawowym ogniwem w ekosystemach morskich i pomagają utrzymać zdrowie raf koralowych i pokładów trawy morskiej. To tylko 5 z naprawdę wielkiej listy gatunków zagrożonych wyginięciem. Napiszcie w komentarzu, jak waszym zdaniem można zapobiec dalszemu wymieraniu tak rzadkich gatunków zwierząt na naszej planecie. Dziękuję za oglądanie. Jeśli interesują cię takie filmy, zapraszam do subskrybowania kanału, a jeśli macie sugestie dotyczące kolejnego filmu, zachęcam do podzielenia się tym w komentarzach.